Dzień dobry kochani, to nie jest kolejny film z przeglądu pompy ciepła. Dzisiaj zajmiemy się rasową robotą, czyli będziemy montować ten oto klimatyzator. To znaczy nie pokazałem wam klimatyzatora, który będziemy montować, ale znajdujemy się w okolicach Katowic. Tak, to żeby bezpłciowo trochę zabrzmiało, ale jednak jakaś lokalizacja była. Dzisiaj zajmiemy się montażem klimatyzacji. Będzie to klimatyzator marki Haier. Niech was nie zmyli ta koszulka, bo dali ją po prostu za darmo, dlatego Karol chodzi. Będzie to klimatyzator Haier Flexis 3,5 kW, który niejednokrotnie już widzieliście na naszym kanale i często gęsto pytacie się, jest taki czas, jest gorący czas jeszcze i pytacie się, jaki klimatyzator zamontować i czy to jest dobre. To generalnie my najwięcej montujemy Rotenso, najwięcej montujemy Haiera i generalnie są to dwie marki klimatyzatorów, które są Chińczykiem, nie ma co tutaj ukrywać, ale jednak Chińczykiem w miarę dobrym, który ma nie tak duży odsetek napraw, bo wszystko to jest urządzenia elektroniczne, ale te urządzenia, które montujemy, a szczególnie właśnie na przykład Haier model Flexis, są to urządzenia, które cechują się w stosunku do ceny wysoką jakością, dość dobrym wyposażeniem, nie tylko, że tak powiem, takim marketingowym bełkotem, no i to co najważniejsze i dla mnie najważniejsze, cichością pracy, ponieważ są to urządzenia, są to jednostki wewnętrzne, nieważne czy mówimy tutaj o 2,5, 3,5, 5 czy 7, które są naprawdę jedne z cichszych, jeżeli chodzi w ogóle o klimatyzatory z danej mocy, nie tylko z danego segmentu. Można tutaj spokojnie porównywać to do klimatyzatorów premium lub niejednokrotnie te klimatyzatory, jeżeli chodzi odnośnie głośności pracy, Flexisy pobijają. Kochani, więc jeżeli jesteście właśnie przed montażem klimatyzacji, zastanawiacie się, już wam gorąco, ciepło w tyłek, podleci, kapie, tak, to wytrzyjcie tą plamę, zobaczcie jak można zainstalować klimatyzator, który ma chłodzić de facto to pomieszczenie, czyli salon z kuchnią, ale jeszcze przez te drzwi otwarte ma lecieć sobie powietrze dalej, po to, żeby w dalszych pomieszczeniach, w których mamy sypialnię, dało się spać w nocy. To jak jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Klimatyzator od tylca, bo dużo się jak zwykle nagadałem. Jesteśmy na początku montażu. Klimatyzator od tylca wygląda tak. Tutaj mam klapeczkę, która jest ściągana. Zaraz oznaczę sobie blachę. Wszystkich może czynności dokładnie nie będę wam pokazywał, bo już wielokrotnie było to na filmach. Tutaj mam agregacik, który wyląduje sobie na zewnątrz, ale najpierw w środku. Stał tu telewizor został ściągnięty. Ogólnie jak można, że tak powiem, tutaj zamontować klimatyzację i dlaczego to jest najlepszy, najgorszy wybór. Generalnie klient do wyceny przysłał do nas dwa zdjęcia, mniej więcej takie i mniej więcej takie z widocznym tutaj telewizorem. Montaż miał być na ścianie przyległej do ściany z balkonem, czyli albo na tej ścianie, albo na tamtej ścianie. Po przyjeździe okazało się, że na tej ścianie mamy ponad metr miejsca, więc spokojnie klimatyzator nam tu wejdzie. I co można by było powiedzieć, dlaczego jedno miejsce jest dobre, a drugie miejsce jest złe do montażu. To miejsce z tych wszystkich miejsc jest najlepszym miejscem do montażu. Dlaczego? Ponieważ klimatyzator zawieszony w tym miejscu nie będzie miał w swojej przestrzeni pod nim żadnego człowieka, który siedzi tutaj na stałe. Będzie wydmuchiwał zimne powietrze po suficie. To powietrze będzie opadało mniej więcej tutaj w okolice kuchenki. Przy kuchence raczej ktoś na stałe nie będzie stał, a jeżeli nawet będzie stał, to co? Może żaluzję opuścić na dół, żeby po nim nie wiało. Dalej będzie miał komfortową pracę w kuchni, a w pomieszczenie będzie się chłodzić, nie będzie po nim wiało, więc gitara. Jeżeli byśmy zamontowali drugie, że tak powiem, dobre też miejsce do montażu, ale nie tak dobre, to jest ta ściana, tylko jakie mamy tutaj pułapki? W tym klimatyzatorze i w każdym klimatyzatorze praktycznie, albo w większości klimatyzatorów, przewody wychodzą standardowo w lewo, jak mamy powieszoną jednostkę, więc trzeba by było przewody przegiąć w tą stronę, w prawo, wieszając tutaj klimatyzator, odsunąć go nieco w lewo, dać około pół metra koryta
żeby w tym korycie wyszło Wam skręcanie przewodów, żeby nie było sytuacji takiej, że jak Wam się klimatyzator zepsuje, to macie przewody skręcane w ścianie, coś co jest zapianowane i trzeba to wyciągnąć razem z przewodami, no ogólnie dużo demontażu. Więc trzeba było to tak zrobić i to powiedzmy miejsce jest jeszcze w miarę dobre, jeżeli się zastanawiacie, gdzie założyć klimatyzację. Dlaczego? Ponieważ osoby oglądające telewizję, siedzące tutaj, będą co prawda w korytarzu zimnego powietrza, które powraca, no bo klimatyzator wydmuchuje nam zimne powietrze, ono się rozbija o tą ścianę, opada, podłogą leci i tutaj po nogach trochę by zaciągało i klimatyzator z powrotem to sobie zaciąga, jak cyrkuluje to powietrze, ale byłyby te osoby, powiedzmy w korytarzu zimnego powietrza, szczególnie te osoby, które siedzą tutaj, ale byłoby to powietrze powracające, powietrze, które jest już w miarę, że tak powiem, wymieszane w pomieszczeniu. I zawsze lepiej siedzieć pod klimatyzatorem, tak, niż siedzieć naprzeciwko klimatyzatora. Dlaczego? Ponieważ jeżeli byśmy zainstalowali klimatyzator w ostatnim miejscu, które zdaje się tutaj, że tak powiem, jakkolwiek logiczne do rozważań, czyli w tym miejscu, to tak, mielibyśmy łatwiej, jeżeli chodzi odnośnie rur, ponieważ rury standardowo celują w lewo, więc powiedzmy na upartego nawet, jeżeli nie mam tutaj żadnego karnisza, najczęściej jest jakiś karnisz, jest coś, co nam jednak odsuwa ten klimatyzator o jakąś przestrzeń, to byśmy mogli go przytulić do ściany, wywiercić w dolnym rogu, tam gdzie mamy skropliny, gdzie mamy rury chłodnicze, kabel zasilający i tak dalej, wywiercić otwór i ze spadem kierować się na zewnątrz, żeby tam no, wszystko zainstalować, agregat, odprowadzić skropliny i tak dalej. Moglibyśmy ewentualnie się, jeżeli byłby tu karnisz, odsunąć jakiś odcinek 10, 15, 20 cm, tyle ile, że tak powiem, wyznaczałaby nam firanka i ten klimatyzator by sobie tutaj był. Tylko po pierwsze może tak, jest tutaj telewizor i ten klimatyzator ma gdzieś około 80-90 cm szerokości, więc zachodziłby nam na telewizor. W klimatyzatorze, tak kolokwialnie mówiąc, wytwarza się woda, ponieważ powietrze, którym oddychamy, które jest w naszej przestrzeni życiowej, zawiera wilgoć, jest to różnie względem, że tak powiem, ciśnienia i różnych innych warunków temperatury i ta wilgoć jest wytrącana, kondensowana i wyrzucana tam na zewnątrz, przynajmniej w naszym przypadku, będzie odprowadzenie wody do wiaderka. Zobaczcie dlaczego, ale to jak przejdziemy na balkon, to wytłumaczę dokładnie. I może się zdarzyć tak, że ten odpływ się przytka, to jest po pierwsze, albo po drugie, będzie taka duża różnica temperatur, czyli mamy tutaj hicę taką maksymalną 32-35 stopni wewnątrz, mamy bardzo niekorzystne, tropikalne warunki, bardzo dużą wilgotność i klimatyzator chłodząc, na przykład schłodzi nam żaluzję i na tej żaluzji będzie na tyle cyrkulacja jeszcze powietrza, że tak powiem, z wewnątrz pomieszczenia, że zacznie wykraplać się woda. I to przy skrajnie niekorzystnych warunkach jest możliwe, że nawet jeżeli wszystko jest sprawne, działające, woda powinna Wam odpływać tam, to coś z tego klimatyzatora może kapnąć. A chyba nie trzeba Wam mówić i raczej stronimy od tego właśnie montażu klimatyzacji nad jakimiś urządzeniami elektronicznymi. Nie trzeba Wam mówić, co się wydarzy, jeżeli chociażby jedna kropla spadnie na telewizor tam do środka, do elektroniki i zrobi zwarcie. No nie chcemy czegoś takiego. Ok, więc wieszamy ten klimatyzator tutaj, to jest najlepsze miejsce. Problem może być ewentualnie z kablem, który jest do żarówy, która jest tutaj, więc pewnie będzie szedł do góry i jakoś trzeba to będzie rozkuć i minąć. Zasilanie będzie z tego gniazdka, które tutaj widzicie i przechodzimy sobie płynnie na zewnątrz do pana Ciupapy, który przywita się z milionami słuchaczy. Rocenso jedyna słuszna marka, tylko Midea, tak? I klimatyzator, jeżeli chodzi o agregat, będzie zawieszony tutaj pod sufitem, zgodnie, że tak powiem, z zaleceniami lekarza i farmaceuty i wytycznymi klienta. Mamy tutaj balkon taki, który jest zrobiony, wyłożony taką dechą. Decha dość gruba, bo tutaj mówimy o desce około 4 czy tam 5 cm grubości. Jest to przymocowane solidnymi wkrętami. Widzicie, że jest najpierw taki stelaż zrobiony, chwycony do ściany. Tam mamy pewnie izolację z wełny, na to mamy paraizolację, tak, i wiatroizolację. No i generalnie będziemy wiercić się przez ścianę.
Przez to ocieplenie wywiercimy się otwornicą w desce. Myślę, że tak, chyba że ją na przykład, nie wiem, wyżynarką albo czymś podetniemy dziurę. Kabel od zasilania, bo mamy tutaj przestrzeń między tą warstwą deski a izolacją, puścimy sobie tutaj, żeby wycelować bezpośrednio gdzieś tam pod gniazdkiem. I zakończenie robimy na wtyczce, dlatego żeby klient mógł ten klimatyzator odłączyć, żeby nie było jakiegoś przepięcia na przykład na wypadek burzy, jeżeli chciałby to zrobić. Jeżeli chodzi o odnośnie agregatu, będzie wisiał na standardowych nogach, podwieszony w sumie jak najwyżej, ale żeby jeszcze szło zrobić jakieś czynności tutaj serwisowe, żeby nie był przytulony też do samej góry. Jeżeli chodzi o odnośnie skroplin, to wiaderko, myślę, od skroplin będzie stało mniej więcej tutaj. Myślę, że nie będziemy się bawić już w przepychanie przewodu, bo odprowadzenie skroplin zrobimy peksem, żeby robić to między warstwą izolacji a deskami, tylko pójdzie gdzieś sobie tutaj w rogu, odegniemy go tutaj ładnie i będzie leciała sobie woda tutaj. Dlaczego będzie woda leciała tutaj, a nie wyprowadzamy na przykład peksa na zewnątrz? Bo tutaj mamy sąsiada i sąsiad, myślę, że nie będzie najbardziej zadowolonym człowiekiem, jak będzie leciała mu tutaj woda. Nie mamy niestety tutaj żadnej rynny i tak dalej, do której możemy odprowadzić wodę. Nie ma też żadnej rynny takiej okapowej tutaj z tarasu, bo tak to by można było do tej rynny ewentualnie odprowadzić wodę. Jeżeli chodzi odnośnie ile wody się zbiera, pani czy papa, ile wody się zbiera? 5 litrów. Gdzieś około 5 litrów dziennie, w zależności od szczelności mieszkania, bo im więcej powietrza dostarczycie, tym więcej wody będzie się wykraplać, ale jeżeli mamy, powiedzmy, pozamykane wszystkie okna i tak dalej, cyrkulacji powietrza niezbyt, wentylacja nie działa, że tak powiem, zabójczo, to generalnie tej wody jest mniej. Osuszą Wam się ściany i tak dalej. Jest przyjemnie, jeżeli klimatyzator chodzi cały czas i wykrapla się od 3 do 5 litrów mniej więcej dziennie, no w zależności od oczywiście mocy klimatyzatora i tak dalej, ale przy 2,5-3,5 kW to jest mniej więcej coś takiego. Kochani, i tak wygląda 12 minut stracone Waszego życia, a teraz bierzemy się do montażu i z tego montażu myślę, że troszeczkę Wam zrelacjonujemy, jak to wygląda, a Wy teraz możecie się zastanawiać, pisać w komentarzach, czego ja jeszcze nie pokazałem, co chcielibyście zobaczyć. Lecimy! Na górze mieliśmy tylko beleczkę i to było jedno utrudnienie, żeby wywiercić tutaj otwory, ale takie utrudnienie to nie utrudnienie. Reszta konstrukcji budynku jest z Portermu Pustaka Maxa, zwał jak chciał. Pierwsze co należało zrobić, należało wyznaczyć dół tej blachy. Jeszcze ten klimatyzator po założeniu jest nieco niżej, zachodzi gdzieś około jakieś pół centymetra do centymetra niżej, więc nie będzie nic tutaj nam widać. Ale profilaktycznie nacięliśmy tutaj tynk. Po co? Po to, żeby nic się tutaj nie obłupało i tak mam nadzieję, że wiercąc dużą wiertarką nie będzie tutaj żadnych obłupań. Dodatkowo było to podkute po to, żeby zminimalizować właśnie jeszcze możliwość wyłamania jakiegoś większego kawałka. No i pierwszą warstwę tego porotermu zostało przewiercone małą wiertarką z koronką. I teraz bierzemy dużą wiertarę i będziemy robić łomot, aż do spotkania się z izolacją na zewnątrz, więc do dzieła. Dobrze mieć dużą wiertarkę, sprawny sprzęt i powiem szczerze, Pustak Max nie ma, że tak powiem, zbytnich szans tutaj. Chłopaki, ja wiem, Adrian powiedział tylko wiertnica teraz, ale powiem szczerze, ja wolę tą starą technologię. Jeżeli nie ma tylko prętów i tak dalej, to wolę się niejednokrotnie zaprzeć nawet w żelbetonie i zrobić ten otwór dużo szybciej. Jeżeli chodzi o ten otwór, który tutaj mamy, oczywiście jest on zrobiony ze spadem, żeby też grawitacyjnie odprowadzić skropliny w tamtym kierunku. I teraz Łukaszek zrobił otwór pilotujący. Widzimy go czy nie? Nie wiem, czy przez deskę się nie przewiercić. Musimy tutaj, myślę, wymierzyć sobie. Podłoga mniej więcej się zgadza, może to jest 3-4 cm wyżej, więc wymierzymy sobie teraz, ewentualnie odkręcimy pojedynczą deskę, żeby wiedzieć, w którym miejscu będziemy wychodzić. Ostatni etap przed zamknięciem urządzenia, przed dociągnięciem go do ściany, czyli przewody freonowe mamy już zakielichowane, mamy wszystko połączone, sprawdzoną szczelność, tak?
obwinięte, żeby była ciągłość izolacji zarówno termicznej, jak i ciągłość izolacji tutaj przeciwwilgociowej. Ciągłość izolacji termicznej no, zapewniają nam co? Te oryginalne przewody, które mamy tutaj i oryginalna otulina, która powiem szczerze w Haier-ku bardzo dobrze się układa. Troszeczkę może jest za luźna, ale spokojnie jesteśmy w stanie założyć jedną warstwę otuliny za drugą warstwę otuliny. Przedtem sobie tutaj ładnie taśmuję przewody, żeby ta otulinka też zajmowała mniej miejsca. No i popatrzcie, nie mamy jakiejś turbo buły tutaj i bez problemu ten klimatyzator powinien nam się zamknąć. Więc teraz co? Zamykam klimatyzator, przeprowadzam kabel na tamtą stronę, robię jeszcze podłączenia elektryczne, jak możecie usłyszeć. Radośnie mruczy już nam pompa próżniowa, więc niedługo będziemy finiszować. Kochani, jesteśmy już po montażu, ostatnie czynności, jak i wypisywanie protokołów i tak dalej, karty gwarancyjnej. Te osoby, które nie znają w ogóle klimatyzatorów Haier Model Flexis, to teraz troszeczkę dla nich, ponieważ co my tutaj mamy? Gdzie dajesz pilota, Panie Łukasz? Tu go masz. Pilot wygląda w ten sposób w obecnej wersji, trochę się to przez lata zmieniało. Klimatyzator, do którego pilot wygląda dość skomplikowanie, bo mamy tutaj dość dużo funkcji, jakieś duperle typu lampa UV, oczywiście sterowane żaluzje góra-dół i prawo-lewo z pilota, ale teraz to już w sumie na dzisiejszy czas nie robi szoku pały, ponieważ jest to już taki standard. Mamy tutaj jeszcze sensory ruchu, czyli klimatyzator na przykład może nas omijać, żeby nie wiało po nas zimne powietrze, z tego co kojarzę. Nie jest to tylko sensor obecności w pomieszczeniu, tylko jest w stanie wysterować żaluzjami. Generalnie, jeżeli chodzi o urządzenie, mówiłem, że jest ciche i nad tym bym się tutaj skupił. Jesteśmy w pomieszczeniu, w którym akustyka, można powiedzieć, że jest słaba. Nie mamy żadnej zasłony, nie mamy materiałowego żadnego nawet mebla, tylko jest to skóra. Czuć pogłos, czuć echo, a ten klimatyzator na najwyższym biegu brzmi tak. I popatrzcie, teraz za sprawą magicznego przycisku Quiet nawet w takim pomieszczeniu z echem generalnie tego klimatyzatora już z odległości 1,5–2 metry praktycznie w ogóle nie słychać i poleciłbym ten klimatyzator osobom, które mają właśnie wrażliwe uszka i osobom, które szukają klimatyzatora stricte do sypialni, w którym przeszkadzają wszelakie szmery, hałasy i tak dalej. On co prawda coś tam wieje, coś tam go słychać, ale jest jednym z cichszych klimatyzatorów dostępnych na rynku. Już agregat chyba nam zwolnił. I teraz słyszymy właśnie tylko jednostkę wewnętrzną. Dalej wieje, dalej chłodzi, wystarczająco jeżeli chodzi odnośnie dostarczenia nam odebrania odpowiedniej ilości ciepła i wyrzucenia go na zewnątrz, czyli do wywiania odpowiedniej ilości chłodu, kolokwialnie mówiąc, jeżeli chodzi odnośnie wykorzystania go w funkcji spania. Normalnie, jeżeli by to była patelnia, sieć słońca, to normalne, że ten wentylator musi chodzić na wyższym biegu, dlatego żeby dostarczyć nam, móc odebrać więcej energii, dostarczyć, znowu kolokwialnie mówiąc, więcej chłodu. Kochani, więc tak to wygląda. Naciskam jeszcze raz, wracam do najwyższego biegu wentylatora. Jeżeli chodzi o testy głośności, nie będziemy tego robić. Dlaczego? Już wielokrotnie było to poruszane. Idziemy sobie jeszcze na zewnątrz, żeby postawić kropkę nad i wygląda to w ten sposób. Myślę, że osoby oglądające ten film 3-4 lata temu powinny teraz coś napisać, co jest, jak źle, jakie partacze i tak dalej, jakbym was nie wpuścił do pomieszczenia, bo to jest bardzo dobre i przysparza wiele śmiechu Karolowi, jak siedzi sobie smutnie na kibelku i przegląda te wasze komentarze, więc dziękuję za to, kochani. Agregacik no wisi standardowo, tutaj mamy przypiętą linię skropliny, tak, odprowadzenie skropli, zrobione peksem, widzicie, że z dość dużym spadem jest to zrobione, no w większości, że tak powiem, jak popatrzymy sobie tego nie widać, dopiero jak zaglądniemy za klimatyzator, to dopiero widać. Zostawione od góry jakieś 10 cm po to, żebyśmy mogli tutaj ewentualnie dokonać czynności serwisowych typu wymiana płyty i tak dalej, żeby nie trzeba było demontować klimatyzatora. Jeżeli chodzi o tą przestrzeń, którą mamy tutaj od boku,
Patrząc do serwisówki, pewnie będzie to troszeczkę za mało, ale generalnie taka przestrzeń bez problemu tutaj wystarcza, żeby ten klimatyzator pracował wydajnie i żeby jeszcze można było jak coś dojść tutaj, jakby jakieś kicki się przykleiły, lipa albo coś innego, co wali takimi dużymi kłakami, to żeby można było zrobić serwis. Jeżeli chodzi jeszcze odnośnie grzania, bo niektórzy chcą wykorzystywać klimatyzatory do grzania, jeżeli macie klimatyzator zamontowany na balkonie, to powiem tak, jakieś awaryjne ogrzewanie można by było, powiedzmy, tym klimatyzatorem zrobić, ale jeżeli chodzi o wykorzystanie go tak na zicher, żeby on zastąpił Wam źródło ogrzewania cały czas, to niestety w zimie to się wszystko odwraca. Tam jest ciepło w środku, a tu jest element, który jest zimny. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że te dwa elementy są albo zimne, albo dwa elementy są ciepłe. Klimatyzator jest pompą ciepła, transferuje właśnie ciepło dzięki układowi sprężarki, tak, odpowiednim przemianom fizycznym czynnika chłodniczego i umożliwia nam pobranie temperatury i przekazanie jej do drugiej jednostki. Więc jeżeli tam jest ciepło i grzejemy, tu jest zimno, wykrapla nam się woda z powietrza, tak, cyklicznie klimatyzator wchodzi nam w defrost i wtedy wylatuje tutaj kilka litrów wody. Więc zebranie tego do żadnego pojemnika mija się z celem, a jakby kapało to tutaj, to po pierwsze zrobi nam to lodowisko, po drugie sąsiad znowu nie będzie zadowolony. A pamiętajcie, żeby sąsiad był zadowolony, bo bardzo liczy się w tym wszystkim to, żeby dobrze żyć z ludźmi, żeby ich czasem pogłaskać, docenić, powiedzieć dobra robota, Łukasz. Dobra robota, Łukasz! I inne takie, na przykład powiedzieć klientowi, że się go lubi, docenia, że wybrał właśnie naszą firmę i tyle. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o w tym przydługawym odcinku o klimatyzatorze, który już wielokrotnie Wam pokazywałem montaże różnych mocy tego klimatyzatora, ale taka przypominajka, że to istnieje, że my dalej istniemy, montujemy klimatyzację, no i w końcu jakiś film z montażu klimatyzacji z Karolem w roli montera, a nie tylko te nudne filmy z pomp ciepła. No niestety, kochani, dla Was wszystkiego nie jestem w stanie nagrać, chłopaki codziennie jeżdżą na montaże, ale jest jak jest. Jeżeli mnie nie ma na montażu, no to niestety te filmy nie są nagrane, a czasem trzeba się zajmować innymi rzeczami. Więc tyle chciałem Wam przekazać, pozdrawiam wszystkich czule, nie ciule i do zobaczenia w następnym odcinku, a nóż widelec z montażu klimatyzacji. Cześć!